Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Jak widzicie, Mercedes już zmienił lokalizację, czyli wyjechał od Piotra, ale żeby do tego doszło, no to musiało minąć trochę czasu. Zresztą zobaczcie, bo to nie była łatwa przeprawa. Dzień dobry, cześć, witam wszystkich. Kolejny dzień zmagań z naszą 107. Myślę, że jest całkiem nieźle. Dzień zacząłem od porządnego umycia całego silnika. Pojawiło się trochę ciekawych rzeczy. Może nie złych, ale po prostu już widzimy, jak to głębiej zaczyna wyglądać po całym tym umyciu, po pozbyciu się grubej warstwy syfu. Zdjąłem pokrywę zaworów. Przede wszystkim zdjąłem tą pokrywę zaworu, bo chciałem sprawdzić, jak wygląda wałek rozrządu i wyciągnięcie łańcucha rozrządu. Wyciągnięcie łańcucha rozrządu sprawdza się w dość prosty sposób. Ja to robię tak, że... Znaczy, generalnie tak się to robi, ale są różne sposoby na kręcenie silnikiem w momencie, kiedy są świece zapłonowe wkręcone w głowicę. Przez to, że jest dość duży opór i nie zawsze da się dojść kluczem do koła pasowego na wale. Robimy to w ten sposób, że tu jest port rozrusznika i kręcimy sobie za pomocą rozrusznika tym silnikiem. To trzeba pamiętać o tym, że najlepiej jest, tu i tak mamy zdemontowane przewody zapłonowe oczywiście, bo innego sposobu na demontaż pokrywy nie ma. Natomiast tak to teraz działa. I tak, co się ukazało naszym oczom? Układ rozrządu w bardzo dobrym stanie. Wyciągnięcie łańcucha rozrządu praktycznie zerowe. W momencie, kiedy sobie spojrzymy od tej strony, nie wiem, czy Robercie będziesz w stanie pokazać, ale tu jest ślizg główny napinacza i generalnie, jeżeli chodzi o układ rozrządu, to on najwięcej dostaje popalić. I jego kontrola wygląda w ten sposób, że trzeba troszeczkę przesunąć łańcuch, zaświecić sobie lampką od tej strony i widzimy ładnie, w jakim stanie jest ten ślizg. Ty i tak szybko ją przemalowałeś? No słuchaj, wiesz jak to jest, na biało się łatwo maluje. Ale to jest, rozumiem, ta Śnieżka. Śnieżka i wałek tym długim włosiem. Lepiej tu wchodzi w te krateczki. No widzę właśnie. No. Dobra, oczywiście to nie jest ta, ale ta też jest śliczna. Tylko jest bez pakietu AMG. No, to jest taka Ori. Ori, ale to jest 500. 500. I ona jest, i to jest wysokość jej prawilna. Taka nominalna, tak bym to nazwał. Czyli w naszej powinno być tak, że to jest maksymalna wysokość, a powinna być troszkę niżej. Troszkę niżej tak dla oka. No dobra, ale tutaj masz też 15, wiesz, więc przy naszych 17 to też zupełnie inaczej będzie wyglądało. Oczywiście, że tak, ale trochę względem, ta jest wysoko, tamta jest mega nisko, ale trzeba znaleźć coś pośrednio, bo też trzeba pamiętać o tym, że skok amortyzatora nie jest nieskończony, nie? To ani on się nie wsunie nie wiadomo ile, ani się nie wysunie, więc żeby zachować dobre prowadzenie, to trzeba się dostosować do tego skoku. Słyszałem, że zrobiłeś klimę w niej. Idziemy? Zrobiłem, możemy iść. Ale to super, bo to wreszcie działa. Działa. Jak jeździłem, kiedy było 35 stopni na zewnątrz, to jazda nią bez klimatyzacji, bez otwieranego dachu nie była najlepszym pomysłem. No ogólnie kabriolety bez klimatyzacji to nie są wcale takim najlepszym pomysłem. No zależy jeszcze jaki klimat, no ale u nas lato, jak widzisz, ostatnio daje się ostro we znaki. Za ile wyjeżdżamy? Wiesz co, jutro robię, pewnie pojutrze będę jeździł, no. Już na nowym zawieszeniu? Mhm. Tak, bo jutro przychodzi mi reszta klocków, że tak powiem. Dobra. Super. Będę jeździł i się klimatyzował. Fajne jest to, że on jest, wiesz, to wszystko jest w oryginale. Tu niestety zamalowany jest, widzisz, bo ktoś za grubo położył, ale tą plakietkę AMG. No i to, że jest porysowane z każdej możliwej strony, bo siedział tym przodem maksymalnie. Dobra. Super. Nie, jutro nie zrobisz tego. Dlaczego? Świateł nie masz. A to trzeba jeździć ze światłami?
Dobra, mogłeś tego nie mówić. Czyli po podwórku będziesz Po podwórku będę jeździł. na zamkniętym torze testowym, Dokładnie. który tam jest przygotowany. Okej, dobra. No. Dobra, W ogóle rozumiem. nie zaczepiajmy tego tematu. Tak. Lampy będą ładne, piękne. Tam, gdzie Powiem zawsze tak. mierzymy nasze samochody. Tak. Na tym. Tam gdzie jest taka czaszka i takie dwie kości. Tak, gdzie nie wolno wchodzić nikomu. Dokładnie. Rozumiem, dobra. Kolejny dzień Mercedesa dla marki Filtron. Jak, Piotruś? W porządku, dobrze. Dobrze. No, zobacz jak wyglądały stare tuleje. To były oryginalne, no. Były oryginalne. Wiele lat. Stary, 40 lat. I nie pęka. Guma nie pęka. Nie? 40 lat. 40 lat, ale z drugiej strony przebieg jest, on ma tam ile? Tam 70 parę tysięcy kilometrów. No tak, to nie zrobiło I ten wrażenia. przebieg jakby faktycznie, ja się skłaniam, że jest bliski oryginału, znaczy może taki być. Nie, może taki być, ale absolutnie. To wiesz, to nie podlega najmniejszej wątpliwości, że tak jak najbardziej może być. No dobra, tego ale się trzeba zakładamy oryginały. Tak, zamienniki natomiast wersje oryginalne. Tak. Oryginalnej specyfikacji. Myśleliśmy przez jakiś czas, żeby założyć poliuretanę, które ja zastosowałem do swojej czerwonej 107, ale z drugiej strony ta jest oryginałem i nie ma co kombinować. Tak, a poza tym trzeba powiedzieć prawdę. Ostatnio Robson przyjechał z 107 i te poliuretany niestety już są znowu do wymiany. To u mnie, wiem, ona już tak zaczyna jeździć. Ktoś za szybko jeździ tym samochodem. I to chyba nie jest Robert. Także... Ale mówisz o mojej 107. No tak, ale to tak. jeździ Robert nią cały czas. No to wystarczy, że ty 2 razy się przejechałeś i już... No dobra, no ale z drugiej strony tamta jest zrobiona do zakrzaniania. No i co? Czyli nowe gumy na wózku? Nowe gumy na wózku i lecimy dalej. I lecimy dalej. Lecimy dalej. Kiedy, powiedz mi, stawiamy go na kołach, żeby wyjechać i sprawdzić? Jak dobrze pójdzie, jutro, pojutrze. Dobra, pamiętaj o jednej rzeczy. Musimy odnaleźć jeszcze, znaczy nie musimy, ale powinniśmy odnaleźć zaginione 30 koni mechanicznych. No tak jak rozmawialiśmy. Myślisz, że parę znajdziemy? No tak, no. Naprawdę? Tak, ja już to chyba wcześniej mówiłem. Jest już kilka tych źródeł tych koników do uratowania. Zdjąłeś pokrywy zaborowe? Tak. Na wałkach nie ma napisu. Nie ma AMG. Czyli jakby jest, sprawdziłem. czyli jakby jest oryginalny silnik 500-kowy, 230 koni powinien mieć. No i do tego musimy dążyć. No dobra, postawimy na kołach, to będziemy sprawdzać. Pewnie, że tak. To co, jutro pojutrze wpadam? Spoko. Kolejny dzień zmagań przy 107 i dużo udało się zrobić i dużo jeszcze zostało do zrobienia, ale myślę, że to już jesteśmy przekraczamy ten szczyt, że mniej niż więcej. Udało się ogarnąć układ zapłonowy. Tak jak widzicie, porobiłem te peszle. One teoretycznie mogłoby się wydawać nie robią dużej różnicy. Natomiast tu mamy cięgła gazu. Fajnie, żeby to było tak zrobione, żeby te przewody zapłonowe się nie dotykały. Tu też mamy jakieś elementy metalowe. Też fajnie, żeby to się nie przecierało, nie dotykało. Także tu jest bardziej prewencja niż jakieś sprawy wizualne. Dalej. Uszczelnione pokrywy, poczyszczone odmy. Zajrzeliśmy, tak jak w jednym z wcześniejszych filmów, zajrzeliśmy do rozrządu, wszystko jest w porządku. Silnik pracuje bardzo ładnie, równo. Na razie na tym poprzestaniemy. Wziąłem się troszeczkę za inne roboty. Zawieszenie ogarnięte. Zresztą widać na pierwszy rzut oka. Przód podniósł się o 3 cm, natomiast tył o 2,5 cm. Dalej jest dość obniżony z tego względu, że to są sprężyny Eybacha, a my wymieniliśmy podkładki pod sprężynami, które mają za zadanie regulować właśnie ten Mercedes bardzo fajnie to w tych latach wymyślił. Mamy do dyspozycji 4 poziomy regulacji przodu i 3 poziomy regulacji tyłu. Tu wrzuciliśmy najgrubsze podkładki, czyli 4 z przodu, 3 z tyłu. I według mnie jest spoko, myślę, że tak zostawimy, zobaczymy jak się prowadzi finalnie po ustawieniu zbieżności, ale ja już widzę ogromną różnicę w wybieraniu dziur, chociażby z przejazdu ze stanowiska tutaj.
Czekamy na lampy. Myślę, że niebawem będą. I przeszedłem tak naprawdę do środka. Bo w środku też było co robić. Nie wygląda to za ciekawie na dzień dzisiejszy. Można powiedzieć, że się wkradł mały nieporządek, ale już tłumaczę dlaczego. Udało zrobić się układ klimatyzacji, panel sterowania klimatyzacji. Były powyłamywane zaczepy, nie było innej opcji niż odpowiednie sklejenie tych wszystkich potencjometrów, tych mocowań. Wygląda jak wygląda, ale przede wszystkim zależało nam na tym, żeby to z tej strony dobrze wyglądało i dobrze funkcjonowało. Także ten temat mamy ogarnięty. Dalej, nie mamy podświetlenia. Brakuje kilku żarówek, tam dalej jest ucięty jeden przewód, natomiast podświetlenie całej deski rozdzielczej i konsoli jest zasilane z potencjometrów liczników. Aktualnie tu jest obudowa, gdzie jest ten potencjometr, a sam potencjometr wygląda tak. Bardzo fajnie zrobiony jak na tamte lata, ceramiczny. To przez niego przechodzi cały prąd do podświetlenia wnętrza. No i tak jak widzicie, licznik. Przeszedłem od razu dalej. Był problem z zimnymi lutami. Po włączeniu kierunkowskazu, dmuchawy lub jakiegoś innego spadku napięcia szalały wskazówki. Zawsze głównym problemem jest ten obszar, czyli obszar złącza, który należy przelutować. No umówmy się, auto ma 40 lat. To generalnie te stopcyny i łowiu, który tutaj jest zastosowany, to i tak jest niebo lepsze jakościowo niż robi się to dzisiaj. Daj Boże, żeby 40 lat wytrzymała elektronika w dzisiejszych samochodach. Natomiast to należało poprawić i to już jest zrobione. No i oczywiście, rozbierając licznik, postanowiłem, że rozbiorę go jednak całego, żeby go wyczyścić, bo był bardzo, bardzo zakurzony. Ja to robię zawsze tak, że używam miękkiego pędzelka i wypędzlowywuję, że tak powiem, z niego kurz i brud. A jak już rozebrałem na części pierwsze, no to rozebrałem też szybkę, którą też wymyłem, wyczyściłem, żeby to ładnie wyglądało. Myślę, że jako całość zrobi dużą robotę, to z tego względu, że jak się wchodzi do auta, to jednak praktycznie pierwszą rzeczą, na którą się spojrzymy, to jest zestaw wskaźników. Więc tutaj zrobi to robotę. Dalej. Jeżeli chodzi o... jeszcze taka ciekawostka. To jest czujnik jak drzwiowy, tak? To jest element fabrycznego alarmu, opcjonalnego fabrycznego alarmu, który jest w tym aucie. I to jest czujnik, który ma za zadanie wywoływać alarm w momencie wyjęcia licznika. Jeżeli nawet wybijemy szybę, dostaniemy się do auta przez szybę i będziemy chcieli uruchomić auto, a w 107 nie robi się tego jak na filmach, że wyrywa się jakieś przewody spod deski rozdzielczej, tylko kostka stacyjki znajduje się zaraz za licznikiem. Więc złodziej w momencie, gdy chciałby ukraść auto i wyjąłby licznik, żeby dostać się do kostki stacyjki, no to by, że tak powiem, zaczął wyć alarm. Też wykorzystam tą sytuację, że nie mamy licznika do demontażu modułu od tempomatu. Bo tempomat tutaj raz działa, raz nie działa, więc tam będzie podobna sprawa jak z licznikiem, czyli zimne luty plus do tego kondensatory elektrolityczne, które też mają to do siebie, że po tylu latach lubią się wylać i często robią jakiś tam bałagan w środku. Także składamy. Jak będzie to złożone, będzie dalsza część regulacji, czyli zbieżność plus będzie regulacja przekładni kierowniczej, bo to też jest podstawowy element, który będzie trzeba zrobić przed samą zbieżnością, bo widać, że ta przekładnia tego wymaga na dzień dzisiejszy. Czekaj, jak to się otwierało? Przekręcić. Czekaj, to jest... tak, w ten sposób, tak. Tak, u mnie w mojej 107 to tak dobrze nie działa, bo zobaczcie, tu jest taki dosyć prosty i skomplikowany system dwóch dźwigienek, jedna, która zachodzi na drugą, jakby jest to automatycznie otwierane. Ale u mnie jest to wszystko oddzielnie, więc... Ładny jest. Czekaj. Czyli teraz tak, to zamykamy. Tak. To domykamy tu. Masz klamkę gdzieś?
też leżała ze 30 lat. Tak? Spróbujesz go dopiąć, dopchnąć? Wiesz co? Najpierw może... Odpiąć tył. Tak. Odepnąć, o Jezu. Dobra. Trzymaj, tak, ona jest napięty, bo on się skurczył przez to, że cały czas był schowany. Masz jakiś taki psikacz albo coś takiego do wody? Bo ona powinna dostać wody. On musi rozciągnąć z powrotem, wróci do swoich wymiarów. Ale jest dach w takim stanie, że powiem Ci, zazdro totalne. Ja mogę pomarzyć u siebie o takim dachu. Ładnym. Niestety, no. Słuchaj, jak się dba, tak się ma. Mercedes dla marki filtrem, więc filtr jest najważniejszy. Ale swoją drogą to jest w ogóle niesamowite, że cały czas w ofercie dostępne są rzeczy, które są również między innymi do 107. Zresztą podejrzewam, że ten filtr to nie jest tylko i wyłącznie... Ten filtr to nie był tylko 107, nie? M117, ale też nie każdy, bo były różne konfiguracje. Ale 500, 560 to jest... 420 to tak jakby Jak Ci się podoba? ładnie. Znaczy, jest znacznie lepiej niż było. No i w porównaniu do tego, co było, to jest cudownie. Zobacz, tu jest super, jakby to wszystko wyszło. Tu ja się bałem, bo była taka propozycja, żeby to zdzierać dalej, ale szczerze powiedziawszy, ja się bałem tej żyletki, żeby to było, żeby to będzie, wiesz, już słabe. Żeby gdzieś nie I przetrzeć. tak jest lepiej niż się spodziewałem. Nie, no tak, no. Słuchaj, Zobacz, tu ktoś... tu zostawili chłopaki, żeby były wszystkie napisy. Tak, żeby było widać. Spoko. Myślę, że już wiesz, A zobacz, on optycznie... jest nawet produkowany przez MAN. Mhm. Na pierwszy montaż szły. No. Właśnie. W tych czasach. Więc to dopełni. A jak fura? Super. Słuchaj, no cóż mogę powiedzieć, no. Wiesz, jak wygląda życie, no. No dobra, no ale jak? Jeździ super, naprawdę. Jesteś zadowolony? Jestem mega zadowolony. Tak? Tak, jeżeli chodzi o zawieszenie, silnik, troszeczkę jeszcze skrzynię podregulowałem i jeździ wspaniale. Super. No tutaj nie mamy, że tak powiem, nie ma się do czego przyczepić, no po prostu. Znaczy, prawda jest taka, że to też jest samochód, który ma 40 lat. Nigdy nie wiesz, co mu będzie jutro i pojutrze, bo jak każdy, kto się zajmuje z klasycznymi samochodami, no nigdy w życiu, nie wiem, gwarancji nie daje na tego typu wozy, bo są to sytuacje, które są absolutnie nieprzewidywalne, nie? Jakby na tym. Ale ty mówisz, że teraz jakby jest to, co powinno być. Słuchaj, jeszcze wracając do tej gwarancji, no to tak równie dobrze możemy na 2-letni samochód nie dać gwarancji, nie? Jak na 40-letni. Ale chociaż ten pewnie będzie się lepiej spisywał niż ten 2-letni, wiesz? Wiesz, tu mogą być jakieś chochliczki, a tam to są od razu z grubej rury, nie? tak to niestety w dzisiejszych czasach wygląda, nie? Natomiast jedyne co jeszcze mi wyszło w trakcie, to jakoś tam w międzyczasie jeszcze może uda się załatwić termostat. Bo nikt się nie przyglądał, jak jeździł, tak, jakoś tego nie sprawdzaliśmy. Dzisiaj nim trochę te zegary średnio działały. Szalały, dokładnie, bo, nie było... Tam była, pamiętasz, one były niezmasowane, nie, co tam było? Problem z masą było. przez zimne luty, dokładnie. Więc my tego nie przewidzieliśmy, nie mieliśmy tak naprawdę możliwości tego sprawdzić, ale ten termostat puszcza i on się troszeczkę nie dogrzewa. Więc to będzie trzeba jeszcze zmienić. Czyli zamawiamy jeszcze termostat. Dokładnie. Lampa jeszcze nie doszła, widzę. Nie doszło szkło halogenu. Mhm. Miało dzisiaj dojść, więc to też pewnie jakoś w międzyczasie. Natomiast cała reszta jest finito. Czyli to jest ten dzień, w którym możemy się przejechać. Tak, możecie go zabrać. Nawet. I co, tak się od razu się rozstajesz? Słuchaj, no jak nie ten, to następny, no. Nie no, tak jak mówię, musi wrócić na termostat. Musi wrócić na termostat i też wiesz, fajnie, żeby on teraz pojeździł troszkę. To będziemy wiedzieć więcej, nie? Czy jeszcze coś, jakieś tam drobne usterki się znajdą. Natomiast pod tym względem to myślę, że nie powinno się tutaj już nic dziać. Okej. Najważniejsze. Mamy nowy. Oczywiście.
oczywiście już zakładamy. Tylko tak patrzę jeszcze, czy to było czyszczone, ale czyściutkie jest. Tak. Było czyszczone po tej, bo to wibropolerka. Wiesz co, i tak, również przede wszystkim ręcznie to było. Czyli bo ta różne technologie. Wibropolerka nie dałaby nigdy w życiu tego efektu, wiesz, zdarcia, bo niestety tutaj trzeba było, wiesz, zedrzeć i odelżyć tą pokrywę. Widzisz ostatni punkt programu. Taka symbolika, wiesz, Mercedes dla marki Filtron, tutaj zakładamy ostatni filtr powietrza i jazda. Olejowy już dawno był wymieniony i paliwowy również. Wymieniłem też pompkę paliwa z tego względu, że była rozszczelniona. No tak, jakby pamiętam. Tak, to było grane. Co jeszcze? Popasowałem trochę drzwi. Tu są założone nowe uszczelki tych drzwi. Wiesz, jak to wygląda, jak są stare drzwi, a nowe uszczelki. To potrzebuje trochę czasu, żeby się ułożyć i to się już trochę ułożyło, więc ja sobie pozwoliłem te drzwi popasować zupełnie inaczej niż to było wcześniej. Jeszcze zaraz dokręcimy to. I zobacz, jak to wygląda. Tamte są zdecydowanie mocniej, a ja już Ci tłumaczę dlaczego. Nie, ale jest okej przecież. Nie, no nie jest perfekcyjnie, ale jeszcze te drzwi będzie trzeba podciągnąć w momencie, kiedy ułożą się te uszczelki. Okej. One są nowe, natomiast Ale jeszcze teraz nie jest są dobrze ułożone. Teraz ustawiłeś szyby pod hardtopa. Tak, zwykle ustawiam pod hardtopa, bo najbardziej nam zależy, żeby było cicho, jak jeździmy z hardtopem, bo jeżeli chodzi o softtopa, to choćby on był nowy. To tam jest, mamy nowe, ale w każdej 107 masz przeciągi. Tak, to on ma służyć po to, żeby na głowę nie padało, nie? Tak. I trzeba się z tym liczyć. Stał samochód 2 dni z rozciągniętym softtopem, namoczyłem go wodą, udało się go naciągnąć i jest spoko, nie? Tak, jakby Tak, pasuje. tu ewentualnie będzie trzeba, jak się go rozłoży, to jest kawałek, który się odkleił, będzie trzeba go podkleić, nie? Ale to myślę, że już tam na etapie jakichś tam kolejnych rzeczy. Ty, powiem Ci, że tak ustawiłeś ten dach, że jest to najcichsza 107, jaką jechałem w życiu. Już nie cukruj, bez przesady. Nie, no jeszcze tutaj trochę właśnie No, ale nie źle. No, ale nie u mnie źle. w 107 jest znacznie gorzej. No twoja 107 to też jeszcze inna para kaloszy. Wiesz jak jest. Dobra, układ kierowniczy. Śmieszne jest to, że ta kierownica, która jest taka, no kierownicą z epoki, nie? Jakby AMG powinien mieć minimalnie inną, taką to do tego, natomiast ta jest kierownica epokowa lat 80. i on przez to, że jest znacznie mniejsza niż u mnie w 107. Ogólnie oryginalna 107 to jest Taka. koło sterowe, nie? A tutaj masz taki, że powiem Ci, że ja nigdy nie jechałem chyba taką, która się tak by słuchała, ale to chyba wrażenie przez tą małą kierownicę. Tak. Że wiesz, najmniejszy ruch i ona taka jest bardzo posłuszna. Zawieszenie mamy tak naprawdę standardowe. Poza tym, że są sprężyny HR-a, no to amortyzatory są standardowe, więc nie możemy tu oczekiwać zachowania go-kardem, tak? No wozu sportowego, tak. Ale w porównaniu do tego, co było, jest myślę, że mega różnica, wiesz, w samym tym. Bardzo mi się podoba jej reakcja na gaz. Taki wiesz, że w każdym miejscu dodajesz gazu i ona jest taki... V8. No. Ty, no i nią trzeba po prostu jeździć i ją rozjeżdżać. Ja mam takie wrażenie. Ale wiesz, ona dobrze jeździ, tak naprawdę Super prawilnie, jeździ. no. Słuchaj, to jest konkurs dla ludzi z branży motoryzacyjnej, więc jeżeli wygra go ktoś, kto chociaż odrobinę zajmuje się ze świata motoryzacji, to będą dobre ręce do tego samochodu, bo jego trzeba rozjeździć, jego trzeba ułożyć. Ja myślę, że też doceni to, w jakim ona jest teraz stanie, nie? W takim to stanie też- zachowania. Tak.
Ty, no naprawdę powiem Ci, jak ta 107 jest bardzo precyzyjna. Fajnie, że zrobiłeś ten układ kierowniczy i poprawiłeś go. Zrobiliśmy tak naprawdę z przodu zawieszenie, bo też zmieniłem tuleje na wahacza główne, bo nie było bardzo widać, ale jednak ten luz był, nie przy większym obciążeniu. O, policja. To policja u Ciebie jeździ? No czasami. Ale nie ustawiałem się z radarem. Wiesz co, czasem się obok mnie ustawiają. Naprawdę? Ale to jest taka, rozumiem, akcja marketingowa. Każdy musi zwolnić i zobaczyć. Co stoi na parkingu u Piotra. Jakie Mercedesy. Nie no, słuchaj, niektórzy nadużywają tej drogi, więc czasem Nie to co my, kiedy jedziemy na nasz zamknięty odcinek. Dokładnie, po cichutku, pomalutku, nie? Tak.